Spawanie i pomiary połączeń światłowodowych. Spawarka Sendun SD9+. Film prezentuje działanie spawarki podczas wykonania spawów na włóknach o różnych standardach. Tłumienie spawów zostanie zmierzone przez wykonanie dwukierunkowego pomiaru profesjonalnym reflektometrem. W teście wykorzystano kabel uniwersalny z włóknami w standardzie G652D, które zespawane zostaną z włóknami trzech typów kabli. Pierwszy to kabel doziemny DAC, zawierający włókna w tym samym standardzie. Drugi to płaski kabel FTTH z włóknami G657A1. Trzeci to samonośny kabel ADSS z włóknami w standardzie G657A2. Dla każdego typu połączenia wykonane będą dwa spawy. Ze względów praktycznych jedną końcówkę kabli umieszczono w przełącznicy zainstalowanej w szafie rack. Do ich zakończenia za pomocą pigtaili wykorzystano tę samą spawarkę. Drugie końce kabli wprowadzono do MUFO przełącznicy, tak aby test obejmował w pełni wykonane spawy, zabezpieczone osłoną termokurczliwą oraz zainstalowane w holderach. Test obejmuje wykonanie 6 spawów. Włókna czerwone oraz białe kabla uniwersalnego połączone będą z odpowiadającymi im włóknami kabla DAC, włókna niebieskie oraz pomarańczowe z włóknami płaskiego kabla FTTH, natomiast włókna zielone oraz fioletowe z włóknami kabla ADSS. Część pierwsza. Spawanie. Pora na przygotowanie spawarki. W zestawie oferowanym ze spawarką Sendun SD9+, znajduje się m.in. gilotyna, wyposażona w pojemniczek na odpadki oraz mechanizm autorotacji ostrza. Dołączono także uniwersalny stripper do włókien oraz metalową tackę, na której umieszcza się zgrzane osłonki w celu ich stężenia oraz ostygnięcia. Pierwszym krokiem całego procesu będzie wyciągnięcie z kasety spawów odmierzonych wcześniej włókien. Domiar włókien pozwala na właściwe pozycjonowanie spawów w holderach. W kasecie znajdują się również włókna, które nie będą spawane. Wyciągnięte włókna dzielone są na grupy. Po lewej stronie układane są włókna kabla doziemnego, FTTH oraz ADSS, po prawej kabla uniwersalnego. Pora na uruchomienie spawarki. Urządzenie obsługuje się za pomocą przycisków lub ekranu dotykowego. Kolejne sekcje zawierają historię wykonanych spawów z uwzględnieniem ich tłumienia oraz parametrami łuku elektrycznego użytego w procesie spawania. Menu opcji podstawowych, w którym ustawić można m.in. datę, godzinę, powiadomienia dźwiękowe oraz funkcję automatycznego uruchamiania piecyka po jego zamknięciu. Menu programów spawania zawierające 42 presety dla spawania różnych rodzajów włókien. Jako domyślny ustawiono program automatyczny, w którym spawarka ocenia samodzielnie, czy włókna są jedno- czy wielomodowe. Dla pierwszych 4 spawów użyto programu w pełni automatycznego. Na ostatnim etapie, podczas spawania włókien w standardzie G652D z G657A2 skorzystano z przeznaczonego do tego presetu. Menu piecyka umożliwia wybór programu zgrzewania. Odbywa się to poprzez selekcję odpowiedniej długości osłonki. Dołączone do mufy osłonki mają długość 50 mm. Każdy z programów jest edytowalny. Możliwa jest modyfikacja temperatury pracy piecyka oraz czasu pracy na pojedynczym cyklu. Tutaj skrócono czas jednego wygrzania z 30 do 25 sekund. Menu konserwacji kryje funkcje wykorzystywane na dalszym etapie eksploatacji, np. podczas wymiany elektrod. Umieszczono tu również opcję kalibracji łuku elektrycznego. Karta informacji zawiera m.in. numer seryjny spawarki, wersję zainstalowanego oprogramowania oraz przebieg urządzenia. Menu opcji użytkowych pozwala na włączenie lub wyłączenie funkcji związanych z automatyzacją procesu spawania.
Kontrolować można to, czy proces ten ma rozpoczynać się samoczynnie po zamknięciu pokrywy oraz czy kolejne etapy mają być zatwierdzane przez użytkownika. Ostatnia ikona odpowiada za wyjście z menu i przejście do trybu spawania. Ustawione wcześniej programy spawania i zgrzewania są widoczne w górnej części ekranu. Dobrą praktyką jest wykonanie kalibracji łuku elektrycznego przed spawaniem. Powinna być przeprowadzona niezależnie od ilości następnych spawów w sesji. Procedura pozwala na dostosowanie parametrów łuku elektrycznego do panujących w miejscu instalacji warunków środowiskowych. Do przeprowadzenia procesu kalibracji można użyć włókien, które będą za chwilę spawane. Można też skorzystać z innych włókien, przy czym ważne, aby typ włókna był ten sam. Pierwszy krok to obranie włókna z akrylowej powłoki o średnicy 250 mikrometrów na odległości 3–4 cm oraz wyczyszczenie go z resztek akrylu za pomocą zwilżonej alkoholem IPA chusteczki bezpyłowej. Następnie włókno umieszczane jest w gilotynie, w odpowiadającym jego średnicy V-rowku. Włókno zostaje złamane, a ścinek wyrzucony do pojemnika. Włókno umieszczono w uchwycie spawarki oraz niebieskim V-rowku w taki sposób, aby czoło włókna znajdowało się w połowie odległości między V-rowkiem a elektrodami. Podczas umieszczania włókna w spawarce należy zwrócić uwagę, aby jego czoło nie dotknęło żadnych elementów. Położenie włókna blokuje się za pomocą klapki w uchwycie. Analogicznie postępujemy z drugim włóknem, które umieszczamy w drugim uchwycie. Aby uruchomić procedurę kalibracji, należy wejść do menu urządzenia, wybrać podmenu konserwacji i włączyć funkcję Arc Adjust, czyli dostosowanie łuku. Kalibrację uruchamia się przyciskiem Set na obudowie lub ekranie spawarki. Cały proces trwa kilka sekund. Spawarka generuje łuk elektryczny topiący włókna. Urządzenie analizuje zachowanie się włókien przy określonej mocy łuku i dokonuje ewentualnych korekt. Zakończenie procedury potwierdzone jest stosownym komunikatem na ekranie. Teraz można rozpocząć właściwe spawanie. W pierwszym etapie połączone zostaną włókna kabla uniwersalnego z włóknami pomarańczowego do ziemnego kabla DAC. Oba kable zawierają włókna w standardzie G652D. Pora przygotować włókna w kolorze czerwonym oraz białym, zgodnie z prezentowanym wcześniej schematem połączeń. Następnie, po jednej ze stron, należy założyć osłonki spawów. Proces przygotowywania włókien do spawania odbywa się identycznie, jak w przypadku przeprowadzonej przed chwilą kalibracji i obejmuje stripowanie, czyli obranie włókna z powłoki akrylowej, czyszczenie za pomocą chusteczki bezpyłowej nasączonej alkoholem IPA, docięcie oraz umieszczenie w uchwycie spawarki. Analogicznie postępujemy z drugim włóknem, które umieszczamy w drugim uchwycie. Spawarka pracuje w trybie pełnego automatu. Po zamknięciu pokrywy, proces spawania rozpoczyna się automatycznie i nie jest zatrzymywany na żadnym z etapów. Sendun SD9 Plus dysponuje dużym powiększeniem optycznym, umożliwiającym analizę spawanych włókien. W tym przypadku oba włókna wykonane są w standardzie G652D. Rozkład jasnych i ciemnych prążków związanych z załamaniem się światła przechodzącego przez włókno jest praktycznie taki sam. Środkowy prążek odpowiada w przybliżeniu położeniu rdzenia wewnątrz włókna, dzięki niemu spawarka właściwie pozycjonuje włókna względem siebie. Szacowane przez spawarkę tłumienie spawu
wyniosło 1/100 decybela. W miejscu spawu widoczny jest delikatny, ciemny prążek. Z pozoru to szczegół, ale warto poświęcić mu chwilę uwagi. Ze względu na dobry układ optyczny, Sendun SD9 Plus pozwala na stosunkowo łatwe wychwycenie tego typu zjawisk. Czasami takie anomalie będą wymagały ponownego spawania, lub tak jak tu, będą tylko pozornym efektem wizualnym, związanym z dużą różnicą wartości współczynnika refrakcji obu włókien. W takiej sytuacji obok prążka ciemnego szukać należy znacznie trudniej zauważalnego prążka jasnego. Taki układ oznacza, że światło, przechodząc poprzecznie przez spaw, ulega załamaniu w stronę włókna z większym współczynnikiem załamania, stąd miejsce ciemniejsze oraz jaśniejsze. Zjawisko to nie ma wpływu na tłumienie oraz jakość wykonanego spawu. Należy zachować ostrożność w ocenie tego typu zjawisk. Tak zwany niedogrzany spaw, czy pęcherz powietrza w miejscu spawu, związany ze złym docięciem lub zabrudzeniem włókien, może wyglądać podobnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy przeprowadzić kalibrację łuku elektrycznego, jeśli nie była ona wykonana, i powtórzyć spaw. Jeśli efekt będzie się utrzymywał, winowajcą jest najprawdopodobniej różny materiał lub różna średnica pola modu włókien. W tym przypadku zjawisko to wystąpiło dla włókien, dla których producenci deklarują ten sam standard. Mnogość producentów oraz różne procesy produkcyjne powodują, że należy być przygotowanym na różne niespodzianki. Wykonany spaw trzeba zabezpieczyć. Osłonkę termokurczliwą przesunięto na miejsce łączenia włókien, następnie całość wędruje do piecyka, który włącza się automatycznie po zamknięciu komory. Proces zgrzewania, ustawiony na 25 sekund, daje czas na przygotowanie następnego włókna. Po wygrzaniu osłonkę odkłada się na tackę, aby dać jej czas na stężenie i ostygnięcie. Procedura dla włókna białego jest identyczna. W drugim etapie wykonane zostaną spawy na włóknach pomarańczowym oraz niebieskim. Będą to połączenia kabla uniwersalnego G652D z kablem płaskim G657A1 wykorzystywanym w budownictwie wielorodzinnym. Pomimo różnych standardów, rozkład prążków na włóknach jest praktycznie taki sam. Włókna G657A1 są w pełni kompatybilne z włóknami G652D i z reguły ich budowa będzie bardzo zbliżona. Szacowane przez spawarkę tłumienie spawu wyniosło 0 dB. Miejsce łączenia jest tym razem czyste i pozbawione jakichkolwiek anomalii. Procedura dla włókna pomarańczowego jest identyczna. W trzecim etapie wykonano spawy na włóknach zielonym oraz fioletowym. Będą to połączenia włókien w standardzie G652D, kabla uniwersalnego, z włóknami G657A2, kabla samonośnego. Tryb spawania zmieniono na program przewidujący łączenie włókien standardowych z włóknami o zmniejszonym promieniu gięcia. Zmiana ta nie jest konieczna. Możliwe byłoby kontynuowanie spawania w trybie Auto lub SM Auto. Zalecane jest testowanie różnych trybów tak, aby samodzielnie znaleźć ten najlepszy w danej sytuacji. W przypadku spawania włókien G652D z włóknami G657A2 widać różnicę w rozkładzie jasnych i ciemnych prążków na włóknie. Wynika to z różnej budowy włókien
a konkretnie z różnych profili współczynnika refrakcji. Profil ten dla standardu G657A2 jest nieco bardziej złożony, dzięki czemu włókna mają mniejszy minimalny promień gięcia. Włókna te posiadają mniejszą średnicę pola modu, czyli obszar, w którym propaguje transmitowany sygnał. Widać to przy dokładnych pomiarach reflektometrycznych. Miejsce spawu jest doskonale widoczne. Po wykonaniu 6 spawów, całość wraz z zapasami włókien zostaje ułożona w mufoprzełącznicy. Spawy umieszczono w holderach, które zapobiegają przemieszczaniu się połączeń. Część druga. Pomiary reflektometryczne. Czas na sprawdzenie wykonanych spawów pomiarem reflektometrycznym. Ponieważ spawane były różne włókna, pomiar reflektometryczny wykonywany od strony włókna o mniejszej średnicy pola modu w kierunku włókna o większej średnicy pola modu może owocować pozornym wzmocnieniem sygnału na spawie. Zgodnie z normami branżowymi pomiary wykonano w obu kierunkach, a ostateczna wartość tłumienia spawu wyliczona zostanie jako średnia arytmetyczna. Do pomiarów wykorzystano reflektometr EXFO FTB200 z aktualnym certyfikatem kalibracji. Pomiary wykonano dla długości fali 1310 oraz 1550 nanometrów. Długość mierzonych torów optycznych z uwzględnieniem włókna rozbiegowego nie przekroczy 350 metrów. W związku z tym zasięg pomiaru ustawiono na minimalny dla tej wersji reflektometru, to jest 1,3 km. Szerokość impulsu pomiarowego ustawiono na 30 nanosekund. Da to gwarancję czystego, niezaszumionego reflektogramu. Generowana przez taki impuls strefa martwa nie będzie problemem, ponieważ spaw jest poprzedzony kilkudziesięciometrowym odcinkiem włókna, niezależnie od strony wykonania pomiaru. Czas uśredniania ustawiono na 30 sekund. Koniec mierzonej linii to złącze SCUPC, którego prosty szlif feruli powoduje znaczne odbicie światła. Odbicie to może niepotrzebnie zaciemnić reflektogram. Aby ograniczyć zjawisko odbicia na końcu linii, przedłużono ją za pomocą krótkiego patchcordu SCUPC-SCAPC. Fakt ten nie ma żadnego znaczenia dla dokładności realizowanych pomiarów. Pora rozpocząć pomiar. W tym przypadku, dla obydwu długości fal, procedura zajmuje około minuty. Pomiar od strony kabla uniwersalnego nie zarejestrował zdarzenia w miejscu spawu dla długości fali 1310 nanometrów. Spawu należałoby szukać pomiędzy zdarzeniem numer 2, czyli końcem włókna rozbiegowego i początkiem mierzonej linii, a zdarzeniem numer 3, czyli końcem mierzonej linii. Cała mierzona linia ma 94 metry. 50 metrów włókna kabla uniwersalnego plus 44 metry włókna kabla doziemnego i jest ona rejestrowana jako jeden ciągły odcinek. Dla długości fali 1550 nanometrów spaw został zarejestrowany jako zdarzenie numer 3. Jego tłumienie wynosi -75 decybela. Oznacza to pozorne wzmocnienie i sugeruje mniejszą średnicę pola modu we włóknie kabla doziemnego, mimo identycznego standardu co włókno kabla uniwersalnego. Spawarka informowała o różnych współczynnikach refrakcji tych włókien. Spawy wykonane na tych włóknach będą widoczne w pomiarze dwukierunkowym i mogą wyglądać podobnie jak spawy wykonywane na włóknach o różnych standardach. Następny pomiar wykonano w przeciwnym kierunku.
Tym razem spaw zarejestrowano przy pomiarze dla obu długości fali. Jego tłumienie wyniosło odpowiednio 155 tysięcznych decybela dla długości fali 1310 nanometrów oraz 141 tysięcznych decybela dla długości fali 1550 nanometrów. Ostatecznie więc tłumienie pierwszego spawu wyniosło 800 decybela dla długości fali 1310 nanometrów oraz 300 decybela dla długości fali 1550 nanometrów. Warto jeszcze raz przypomnieć, że tłumienie spawu liczymy jako średnią arytmetyczną tłumienia zmierzonego w obu kierunkach z uwzględnieniem znaku. W drugim kroku wykonano dwukierunkowy pomiar tłumienia spawu na włóknie białym. Ponownie jest to połączenie włókien w tym samym standardzie G652D. Rejestrowane wartości tłumienia lub pozornego wzmocnienia dla obu długości fali zapisujemy w tabeli. Ostatecznie zmierzone tłumienie spawu wyniosło 400 decybela dla długości fali 1310 nanometrów oraz 700 decybela dla długości fali 1550 nanometrów. Oba spawy uznać należy za bardzo dobre. W zależności od kryterium oceny, które stanowić mogą normy zakładowe operatorów, normy okablowania strukturalnego lub zalecenia producentów systemów okablowania strukturalnego, maksymalne tłumienie spawu wynosić może od 1/10 do nawet 0,3 decybela. Najczęściej będzie to wartość 1/10 lub 0,15 decybela. Druga sekcja pomiarów to testy dla połączeń kabla uniwersalnego i płaskiego FTTH. Tak jak poprzednio, wykonano dwukierunkowy pomiar, tym razem dla włókna niebieskiego oraz pomarańczowego. Łączone włókna są wykonane w standardzie G652D oraz G657A1. Długość mierzonego toru wynosi tym razem 114 metrów. Zgodnie z teorią, pozorne wzmocnienie na spawie przy pomiarze od strony włókna G652D jest znacznie bardziej prawdopodobne niż miało to miejsce w przypadku łączenia włókien w tym samym standardzie. Co prawda otrzymujemy takie wyniki, jednak rozbieżność pomiarów wynikająca z różnej średnicy pola modu nie jest większa niż miało to miejsce wcześniej. Spawy te na ekranie spawarki wyglądały nawet lepiej niż spawy wykonane na tym samym standardzie włókien. Po zapisaniu wyników w tabeli czas na analizę włókna pomarańczowego. Ostatecznie zmierzone tłumienie obu spawów wyniosło 1/100 oraz 0,06 decybela dla długości fali 1310 nanometrów oraz 700 i 0,02 decybela dla długości fali 1550 nanometrów. Oba spawy uznać należy za bardzo dobre. Ostatni etap to pomiar dwóch spawów wykonanych na zielonych i fioletowych włóknach G652D oraz G657A2. Ze względu na potencjalnie dużą różnicę w średnicach pól modów
oczekiwane wartości tłumień i pozornych wzmocnień mogą być tutaj największe. Długość mierzonego toru wynosi tym razem 155 metrów. Pomiar w kierunku włókna G657A2, zgodnie z przewidywaniami, owocuje dużym, pozornym wzmocnieniem na spawie. Pomiar w kierunku przeciwnym pokazuje z kolei duże tłumienie. Należy pamiętać, że ostateczne tłumienie spawu to średnia arytmetyczna obu zmierzonych wartości. Pora na ostatni zestaw pomiarów, które wykonano dla włókien fioletowych. Podczas ostatniego pomiaru odnotowano znacznie większą wartość reflektancji na złączu włókna rozbiegowego. Choć nie ma to znaczącego wpływu na pomiar tłumienia spawu, postanowiono wyczyścić wtyk włókna rozbiegowego oraz złącze w przełącznicy, a następnie powtórzyć pomiar. Czyszczenie przyniosło efekt. Parametry złącza uległy znaczącej poprawie. Dla ostatniego włókna fioletowego otrzymano minimalnie gorsze wyniki niż w przypadku włókna zielonego, odpowiednio 11,12 dB. Biorąc pod uwagę różny standard włókien, wyniki te należy uznać za bardzo dobre. Połączenia włókien w tych standardach praktycznie nie występują w instalacjach magistralnych. Spotkać je można w przyłączach abonenckich, gdzie obowiązują nieco mniej restrykcyjne standardy w kontekście wykonywanych spawów. Spawarka Sendun SD9 Plus jest szybkim i wygodnym w użytkowaniu narzędziem pozwalającym na realizację trwałych spawów o dobrych parametrach transmisyjnych, niezależnie od użytkowanych kabli oraz włókien. Doświadczony użytkownik doceni duży ekran oraz układ optyczny o dużym powiększeniu, pozwalające na wstępną ocenę spawanych włókien, precyzyjną ocenę jakości cięcia oraz czystości włókien, a także wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych anomalii zaraz po spawaniu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszego e-sklepu dipol.com.pl.